Witajcie drodzy widzowie, ponieważ zbliża się przełom października i listopada, ten film będzie wyjątkowy. Dzisiaj zabieram Was bowiem w magiczną podróż przez czasy i kultury, aby odkryć fascynujące pochodzenie słowiańskich dziadów, Halloween oraz Święta Wszystkich Świętych. To odcinek pełen historii, tradycji i fascynujących opowieści związanych z tymi obchodami. Nie możemy jednak zapomnieć o magii jesiennej pory roku. Jesień to czas, kiedy przyroda prezentuje się w pełnym blasku kolorów, a my podziwiamy jej piękno i tworzymy wyjątkowe dekoracje, które wprowadzają ciepło do naszych domów. Dlatego w trakcie filmu będą towarzyszyć nam piękne widoki, jesienne aranżacje i dekoracje. Czy jesteście gotowi na tę fascynującą podróż przez historię, tradycje i magię jesieni? Jeśli tak, to już teraz zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Nie zapomnijcie też zasubskrybować mój kanał. No to zaczynamy! Zapewne każdy słyszał o amerykańskim święcie Halloween, które przypada na 31 października. Czy jednak wiecie, skąd wzięło się to święto w takiej formie? Korzeni Halloween upatruje się w starym celtyckim święcie Samhain, pisane Samhain, celebrowanym przez zamieszkujących dzisiejszą Wielką Brytanię i północną Francję Celtów. Co ciekawe, Celtowie żyli też na terenach wchodzących w skład dzisiejszej Polski. Ślady ich działalności odkryto na terenach Dolnego i Górnego Śląska, Małopolski oraz Podkarpacia. Wspomniane święto Samhain, co pewnie Was zaskoczy, było odpowiednikiem naszego Sylwestra. Nie wiem jak Was, ale mnie bardzo zdziwiło to, że Celtowie postanowili wyznaczyć koniec roku na 31 października. Większość świąt i obrzędów w czasach przedchrześcijańskich związanych było zazwyczaj z równonocą lub letnim i zimowym przesileniem. Tymczasem Celtowie postanowili akurat 1 listopada rozpoczynać nowy rok. Choć pomysł, by rok kończył się na przełomie października i listopada, może wydawać się zaskakujący, okazuje się, że ma to swoje logiczne uzasadnienie, w dodatku związane symbolicznie z aktywnością przyrody w tym czasie. Na chwilę przeniesiemy się do naszych przodków etnicznych Słowian. Słowianie w czasie równonocy jesiennej, czyli 23 września, obchodzili święto plonów, które przetrwało do dziś w charakterze dożynek. I rzeczywiście, jest to czas, gdy większość prac na polu jest ukończonych. No ale przecież to nie jest tak, że wraz z końcem lata zima przestaje dawać owoce. W końcu na przełomie września i października zaczynają się wykopki, a do końca października można zbierać jabłka w sadach, dynie i rzepy to z kolei dary późnej jesieni. Ich zbiór trwa aż do listopada. Zatem to właśnie 1 listopada przypadał definitywny koniec zbiorów. Listopad to miesiąc, gdy przyroda zamiera. Noce są coraz dłuższe, pojawiają się przymrozki, a niekiedy i pierwszy śnieg. Nic więc dziwnego, że Celtowie ustanowili tę datę jako symboliczny koniec roku. Koniec czasu światła, kiedy przyroda rodzi i daje owoce. 1 listopada zaczynał się nowy rok, czas mroku i magazynowania darów przyrody. Dla Celtów była to symboliczna śmierć natury. Nic zatem dziwnego, że kończąc ubiegły rok myślano o tych, którzy odeszli. Celtowie uważali, że wędrujące po świecie dusze, które nie dostały się do krainy wiecznej szczęśliwości, będą próbowały jakoś przezimować, być może w ich chatach. By zjednać sobie przychylność życzliwych duchów, Celtowie szykowali dla nich jedzenie. Miski ze strawą zostawiali przy wejściu do domów. Aby jednak nie narazić się na zadomowienie się złego ducha, Celtowie przebierali się w straszne stroje, a w rzepach, które zbierano tuż przed ich nowym rokiem, wycinano straszne twarze. Miało to więc charakter ochronny. Chodziło o to, by przestraszyć złego ducha tak, aby sobie poszedł.
Dzisiejsze halloweenowe przebieranki i rzeźbienie w dyniach to oczywiście pozostałość po tychże celtyckich tradycjach. No dobrze, ale skąd wzięło się Halloween? Aby to wyjaśnić, muszę Wam najpierw opowiedzieć o święcie Wszystkich Świętych. W pierwszych wiekach istnienia chrześcijaństwa w maju wspominano pierwszych męczenników, którzy w Cesarstwie Rzymskim polegli za wiarę. Z czasem wyznaczono wspomnienie świętych chrześcijan na 13 maja. Papież Grzegorz III w 731 roku zalecił, aby w Rzymie obchodzić jednak to święto 1 listopada. Decyzja ta bynajmniej nie dziwi, gdyż to właśnie listopad ma tę wyjątkową, nostalgiczną aurę, która sprzyja czasowi zadumy i refleksji. Nie bez znaczenia było też to, iż w państwie Franków 1 listopada obchodzono przedchrześcijańskie święto Solemnitas Sanctissima, co po łacinie znaczy uroczystość najświętszych. Papież zalecił, aby święto to objęło cały Rzym. Jednocześnie przypomnę, że 31 października wspomniani już Celtowie, ale także Germanowie i Słowianie obchodzili własne obrzędy ku czci zmarłych. Być może to właśnie z tego powodu w roku 935 ówczesny papież wprowadził Wigilię Wszystkich Świętych dla nazwania wieczoru poprzedzającego to święto. Wigilia Wszystkich Świętych została zniesiona dopiero w roku 1955 przez papieża Piusa XII. Zatem, jak widzicie, przez całe wieki ludność chrześcijańska świętowała zarówno 31 października, jak i 1 listopada. Później dodano jeszcze 2 listopada jako święto wspominające wszystkich zmarłych. Gdy ludy celtyckie z terenów Irlandii i Wysp Brytyjskich przyjęły chrześcijaństwo, w ich obrzędowości pojawiło się nowe święto. 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych, czyli po angielsku All Hallows Day, oraz 31 października, Wigilia Wszystkich Świętych, czyli All Hallows Eve. Święto katolickich świętych nałożyło się zatem na ich ludowe tradycje związane z obchodzeniem wspomnianego na początku filmu celtyckiego święta Samhain. No i tak też świętowano, obchodzono święto chrześcijańskie wraz z ich lokalną tradycją, co bynajmniej nie dziwi, bowiem w Polsce również obchodzimy wiele świąt katolickich wraz z ludową obrzędowością. Wystarczy wspomnieć o pogańskich pisankach na Wielkanoc, słowiańskim śmigusie dyngusie, czy zwyczaju pozostawiania pustego miejsca przy wigilijnym stole. W dobie reformacji, to jest w XVI wieku, w Kościele katolickim nastąpił rozłam, w wyniku którego z czasem pojawiały się nowe chrześcijańskie kościoły protestanckie. Protestantyzm zniósł doktrynę kultu świętych. Z czasem All Hallows Day zatraciło więc swój religijny wymiar na terenach brytyjskich. W Irlandii przetrwała jednak zarówno religia katolicka, jak i obchody All Hallows Eve, z czasem skrócone do słowa Halloween. I to właśnie irlandzcy imigranci prawdopodobnie sprowadzili te tradycje do Ameryki Północnej w latach 40. XIX wieku. Jako że Stany Zjednoczone to kraj protestancki, nowe zwyczaje przyjęły się w formie świeckiej zabawy dla dzieci, z przebierankami i rzeźbieniem w dyniach, jako że w Stanach hodowano głównie dynie, a nie rzepy. Na koniec muszę jeszcze wspomnieć o święcie słowiańskim. Chodzi oczywiście o dziady, tak pięknie opisane przez Mickiewicza. Jak wspomniałam na początku filmu, na terenach dzisiejszej Polski mieszały się wpływy kultury celtyckiej i słowiańskiej. Nic więc dziwnego, że słowiańskie dziady mają sporo wspólnych elementów z celtyckim Samhain. Słowianie, tak jak i Celtowie, ale też Germanie i Bałtowie, pragnęli zapewnić sobie przychylność dusz, które wędrowały po świecie. Podobnie jak Celtowie, Słowianie zostawiali jedzenie dla zmarłych, aby ugościć duszę. Na początku ucztowano przy mogiłach, z czasem uroczystą wieczerzę z bliskimi przeniesiono pod strzechy domów, a resztki strawy zanoszono na groby.
Ważnym elementem obrzędowości był ogień. Wierzono, że światło pomoże w wędrówce dusz, dzięki czemu nie zostaną one z nami na dłużej. Ogniska rozpalano na rozstajach dróg i przy grobach. Zwyczaj ten praktykuje się oczywiście do dziś w formie zniczy zapalanych na nagrobkach. Jestem zaskoczona, jak wiele jest wspólnych elementów święta celtyckiego i słowiańskiego. Znane nam wszystkim halloweenowe dynie z wydrążonymi oczami i ustami w uśmiechu bardzo przypominają słowiańskie karaboszki. Karaboszki to drewniane maski, które Słowianie zakładali na twarz w celu odstraszenia złych duchów. Co ciekawe, w obrzędowości Słowian istotną rolę pełnili żebracy i włóczędzy. W końcu to oni właśnie przemierzali drogi i mieli największą szansę na to, by w trakcie swej tułaczki spotkać zabłąkane dusze. Włóczęgów proszono o wstawiennictwo i częstowano ich chlebem. Niesamowite, jak długo przetrwała ta tradycja. W Polsce jeszcze na początku XX wieku podczas obchodów Wszystkich Świętych szczególną uwagę poświęcano żebrakom i tak zwanym proszalnym dziadom, którzy zazwyczaj siadali przed wejściem do kościołów i na cmentarzach. Specjalnie dla nich gospodynie wypiekały małe chlebki zwane powałkami lub chlebkami zaduszkowymi. Na tych chlebkach często odciskano krzyż oraz inicjały zmarłej osoby. Kobiety niejednokrotnie rywalizowały między sobą, zdobiąc te chlebki w wyjątkowy sposób. Wypiekano je kilka dni wcześniej, aby uniknąć rozpalania ognia w Dniu Wszystkich Świętych. Mogłoby to bowiem zaniepokoić dusze, które lubiły przebywać w piecu. Istniał strach, że przebudzone duchy mogłyby wywołać pożar. Zgodnie z tradycją wypiekano tyle chlebków, ilu było zmarłych w rodzinie. Podczas wręczania zaduszkowych chlebków żebrakom proszono ich, aby wstawili się za duszami zmarłych w swoich modlitwach. Za każdy chlebek miał on odmówić modlitwę wieczny odpoczynek. Wierzono, że to jego modlitwa będzie najprędzej wysłuchana przez Boga. Jeden z małych chlebków wręczano też księdzu, aby mógł pomodlić się w intencji tych zmarłych, o których nikt nie pamiętał. Dziś nie praktykuje się już zwyczaju ugaszczania dusz strawą. Obrzęd ten zastąpiły wypominki, czyli modlitwy za wymienionych z imienia i nazwiska zmarłych. Niezmienny pozostał jednak wymiar tego święta. Chodzi o to, aby ułatwić duszy wędrówkę do krainy wiecznej szczęśliwości. Dajcie znać w komentarzach, czy podobał Wam się taki film i czy chcecie więcej takich historycznych i etnograficznych ciekawostek. Nie zapomnijcie też o zasubskrybowaniu mojego kanału przez kliknięcie mojego okrągłego zdjęcia lub przycisku subskrybuj pod filmem. No i dajcie też łapkę w górę. Słyszymy się za tydzień. Pa, pa!